Cześć, witam Was Energik. Minął kolejny tydzień i mamy kolejny poniedziałek i kolejne newsy ze świata gamingowego. Trochę prywaty na początek. Czas wielkich premier gier aktualnie się skończył. Mam trochę czas, powiem Wam, żeby odpocząć, bo trochę mnie przetyrał ten październik i listopad i powiem Wam, że marzę o tym, żeby po prostu usiąść przez kilka dni, nie grać w nic, obejrzeć sobie jakiś film i po prostu wyluzować, bo strasznie mnie to, powiem Wam, to już nie ten wiek, kiedy się grało w tyle gier, co kiedyś. Powiem Wam taki mały update'cik, ile gier skończyłem w tym roku i tutaj chciałbym to podkreślić, skończyłem, czyli przeszedłem od samego początku do samego końca. Aktualnie mój licznik zatrzymał się na 63 tytułach. Jest to mniej niż w zeszłym roku, bo wcześniej miałem 73 tytuły, a 2 lata temu, czyli w 2021 roku miałem 80, a w 2020 miałem 100 gier, słuchajcie, skończone w roku, z tym, że wtedy przechodziłem chyba wszystkie części Call of Duty, o ile dobrze pamiętam, czy jeszcze wcześniej rok, także tam nabiło, same to Call of Duty nabiło sporo tytułów. Natomiast no powiem Wam, że przetyrało mnie to trochę i widać, że już nie jest to ten wiek, kiedy można tyle grać, aczkolwiek utrzymałem się na takim etapie, że nie mam nic na kupce wstydu, wszystko zostało pokończone, co chciałem pokończyć. Teraz będę raczej się skupiał na rzeczach do rozwijania mojego kanału, czyli troszkę retro, na pewno będzie jakiś krapik, może nawet D2 się uda do końca roku, zwłaszcza, że tych krapów mam dosyć sporo i to są nowe gry, także myślę, że one są o wiele ciekawsze niż tytuły jakieś tam, powiedzmy, ze Steama, czy jakieś tam retro, aczkolwiek takie retro też mam i doskonale wiecie, o jakich tytułach mówię, bo mówiłem o tym nieraz. W każdym razie staram się nie zwalniać tempa, aczkolwiek muszę trochę wrzucić na luz i na pewno, znaczy to nie znaczy, że filmów będzie mniej, bo pewnie będą w tej samej, ale już nie muszę tyle grać, nie muszę kończyć do recenzji tyle gier po 20-30 godzin, także mogę jakby sobie to bardziej, że tak powiem, rozłożyć. Wiele osób pytało też o streama. Miałem zrobić w weekend, ale powiem Wam, że byłem zmęczony. Naprawdę byłem zmęczony. Z żoną no, po prostu siedzieliśmy, oglądaliśmy filmy i tak po prostu żeśmy troszkę luzowali, nie? Bo też powiem Wam, że to tak jak mówię, trochę mnie to styrało. Dobra, tyle prywaty. 3 minuty wystarczy. Lecimy z newsami. Sony opatentowało nową możliwość, nowy patent, który będzie nam umożliwiał obejrzenie czy też zagranie, wrócenie do danego fragmentu rozgrywki. To znaczy tak to widzę, że będą to jakby punkty pewne, które będą checkpointami. Będzie można do tych checkpointów wrócić, żeby rozegrać fabułę jeszcze raz. Nie jest to pomysł nowy, bo wiele gier oferuje coś takiego, aczkolwiek w grach, na przykład grach narracyjnych od Supermassive Games, fajnie by było wrócić i dokonać innych wyborów bez uprzedniego przechodzenia całej gry, tak? Także odpalenie od jakiegoś fragmentu. Także no, pomysł nie jest jakoś specjalnie nowy, ale widzę, że jest tu jakiś plan, żeby to jakoś tam to rozwijać. Zobaczymy, czy to się jakoś tam pokaże. Oczywiście tak naprawdę to jest tylko, że to będzie automatyczne, tak? Bo wiele gier oferuje save'a w każdym momencie i możemy sobie zapisać grę w każdym momencie, kiedy chcemy, ale tu jakby to będzie już odgórnie oznaczone, gdzie te fragmenty, elementy, do których będziemy mogli wrócić, będą. Pomysł spoko, no ważne, że coś tam się rozwija. Troszkę tak powiem Wam na partyzanta, bo nie widziałem, znaczy nie śledziłem tego, przyznaję się, nie śledziłem. Wyszedł Hogwarts Legacy na Switcha, było dużo śmiechu, jak to będzie wyglądało. Obejrzałem trailery, obejrzałem kilka gameplayów i powiem Wam, że naprawdę nie jest źle, że ta gra na możliwości switchowe uznaje, że wygląda naprawdę spoko i nie ma się czego wstydzić. Także naprawdę tutaj pod tym kątem nie skopano, że tak powiem, portu. Oczywiście jakość tej oprawy trochę jest taka w porównaniu, można powiedzieć, gdzieś na poziomie PlayStation 3, bym nawet rzekł, ale i tak uważam, że to, co się udało wycisnąć ze Switcha,
no to naprawdę spoko, nie? I jeżeli czekaliście na to, żeby zagrać Hogwarts Legacy, bo macie tylko na przykład Nintendo Switch, no to śmiało możecie sięgać, naprawdę gra jest świetna. To już mogliście obejrzeć moje recenzje, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to możecie do tej recenzji wrócić i sobie przejrzeć, co tam się, jaka jest moja opinia. Ja uważam, że gra jest świetna i jak nie jestem fanem uniwersum Harry'ego Pottera, bawiłem się absolutnie fantastycznie. Teraz niedługo będzie Pan Kleks w ogóle nowy. Ciekawe, czy taką grę zrobią o Panu Kleksie. Też by było spoko. Pewnie nie. Ale tak czy tak, gra na Switcha nie ma wstydu, no może tak powiem, nie ma wstydu, jest w porządku. Nie grałem w to, tylko oceniam po gameplayach, jak to wygląda. Uważam, że jest bardzo w porządku i śmiało można sięgać. Kolejne informacje o Modern Warfare 3, która okazuje się, że jest najgorzej ocenianą odsłoną w historii Call of Duty. Co jest dosyć dziwne, bo spodziewałem się, że jakiś Black Ops 3 będzie słaby, albo jakieś wersje, bo mało ludzi pamięta, że były jeszcze na przykład Call of Duty na PlayStation 2 i chyba Final Front było koszmarne, o ile dobrze pamiętam. Na przykład świetny był Big Red One, ale Final Front było bardzo złe. W każdym razie, słuchajcie, bardzo złe oceny zbiera Modern Warfare i no, powiem Wam tak, na Metacriticu mamy, na OpenCriticu wśród ocen mamy tak, krytycy oceniają na 58, a słuchajcie, gracze na 8%. To jest naprawdę bardzo źle. Czy można by było coś zrobić z tym Modern Warfare, żeby go wciągnąć, trochę podciągnąć? Zresztą ten sam problem miał, pamiętacie, Battlefield ostatni, też bardzo złe noty, bo ta gra była... Znaczy powiem Wam tak, Modern Warfare jest dobry, jeżeli chodzi o multiplayera, to jest ten stary, dobry multiplayer, wielu pewnie uważa, że to jest to samo i pewnie mają rację, ale nadal potrafi wciągnąć i można naprawdę fajnie się bawić. Ja na miejscu tutaj dewelopera zrobiłbym rzecz, której oni się nie podejmą, ale ja bym zrobił. Wypuściłbym drugi raz, czy też nową zupełnie kampanię. Nawet tą kampanię, która ma się pojawić, tak jak mnie mam w Modern Warfare 4, zrobiłbym jeszcze po prostu jedną kampanię za darmo i dorzucił do tej gry. Oczywiście oni się tego nie podejmą. Inną ciekawą możliwością jest zrobienie, tak jak były porty Modern Warfare 1 i Modern Warfare 2, mogliby zrobić remastery, w zasadzie Modern Warfare 3. Też by nikt chyba nie płakał, zwłaszcza, że Modern Warfare 3 było naprawdę fajną odsłoną, tą klasyczną i mogliby to zrobić. Natomiast ja sądzę, że nic takiego nie będzie, że będą po prostu udawali, że to się nie dzieje i za rok będzie kolejne Call of Duty, chyba za rok, nie wiem, chyba że za 2 dopiero zrobią i jakby już wszyscy o tym zapomnieli. Ale pamiętajmy, że Call of Duty ma gorszy czas. Vanguard koszmarny, w ogóle singiel tam był koszmarny, aczkolwiek multiplayer było w porządku. Zombie mi się też dobrze grało, szczególnie, że to nie było jeszcze zombie z otwartym światem. Natomiast tutaj uważam, to jest ogólnie opinia moja tylko, tak, bo wiem, że wielu osobom akurat zombie w otwartym świecie spoko, nie? Uważałem, że jest to w porządku i jak najbardziej okej. Natomiast ja uważam, że zombie się strasznie popsuło i wolałem te zamknięte mapy, które żeśmy odblokowywali. Bardzo wtedy ta gra była nacechowana taką współpracą ścisłą, a tutaj tego nie ma, bo jak grałem kilka razy w to zombie, to drużyna mi się rozbiegła, bo tam jest po 3 graczy, chociaż tych drużyn na mapie jest kilka, ale wszyscy się rozbiegli we wszystkie strony i w zasadzie każdy sobie rzepkę skrobie. No trochę to nie o to chodziło w zombie. Natomiast na pewno jeżeli chodzi o multiplayer, no to jest to mocarny ten multiplayer. I to jasne, możecie mówić, że to jest to samo, że te same mapy. Tak, ja wiem, że to jest to samo, ale i tak, pomimo że jest to samo, nadal bardzo dobrze. Ja przynajmniej w multiplayer naprawdę dobrze się bawiłem. No ale tak jak mówię, patrzymy na całość Call of Duty, a nie tylko na osobny fragment, bo tak naprawdę można było kupić sam na przykład multiplayer za 1/3 ceny, tak? 1/3 ceny za fabułę, 1/3 za multiplayer i 1/3 ceny za zombie. I to by było fajne wtedy, nie? Kupujesz sobie ten moduł, który Cię interesuje, a ten, którego nie chcesz, no po prostu nie kupisz. Oni czegoś takiego nie zrobią oczywiście, ale no fakt jest faktem, że Modern Warfare 3 niestety
jest no słabo oceniany. No tak jak przypominam, Vanguard również nie był dobry. Jeszcze nadzieja w Black Opsie. Cold War był krótki, ale był bardzo dobry. Singiel oczywiście. Mam nadzieję, że Black Opsa nie wpieprzą. Chociaż już Black Ops miał ten swój dół. W Black Ops 3 też wiem, że niektórym się podobało. Ja nienawidzę Black Ops 3 fabuły. Ale ma za sobą tę najgorszą część, więc miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ja to czekam, aż Black Ops wreszcie wróci do wojny w Wietnamie, bo po pierwszy Black Ops, który był o Wietnamie, był świetny i to uważam, że jest jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy Call of Duty ever ogólnie. Ten pierwszy Black Ops, tak? Strasznie mi się podobał i chciałbym do niego wrócić. Chciałbym wrócić do Wietnamu, do postaci Woodsa, który był świetną postacią w mojej opinii. Natomiast no, jest jak jest. Zobaczymy, co tam nowego przyniesie nam kolejna odsłona. Ja liczę, że ten Wietnam jeszcze wróci. Kurde, bo warto w tym Wietnamie zrobić kolejną grę, bo wiecie, że ten Black Ops naprawdę porządnie się sprzedał. Pokazano nowy 20-minutowy film z Suicide Squad. Wielu graczy położyło już na tej grze niestety krzyżyk. I powiem wam tak, znaczy wygląda to spoko i wierzę w Rocksteady, że będzie to dobra gra. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie bardzo martwi w tej grze, że jest to gra kooperacyjna. Żeby nie powstał z tego koszmarek jak Marvel Avengers, który był świetny w pierwszym poziomie na moście, bo wtedy po prostu czachać i chciał eksplodować, a potem się zamieniał w ultra mega nudnego gniota. I byłoby niefajnie, gdyby Justice League powtórzyło tą niechlubną historię. Ja lubię gry, znaczy seria Arkham miała to do siebie, że ona była dobra, bardzo dobra, wybitnie dobra, ale to była gra na jedną osobę. Tutaj natomiast no mamy tą kooperację i niby można się przełączać pomiędzy tymi bohaterami, ale powiem wam, że nie wiem. Trochę zacząłem wątpić, powiem wam, i ten filmik, który pojawił się ostatnio, on miał troszkę sprawić, że ponownie wzrośnie zainteresowanie Justice League. U mnie jest odwrotnie. Mam poważne obawy co do tej gry aktualnie. Znaczy, lubię uniwersum i fajnie, że tam jest Flash, że jest jak on się tam nazywa ten rekin, nie pamiętam. Teraz nie pamiętam tych akurat Suicide Squad nie kojarzę tych bohaterów za bardzo, poza tam tymi najbardziej popularnymi. Znaczy, no fajnie by było, tak, żeby to wypadło coś ciekawego i żeby to był powrót Rocksteady na właściwe tory. King Shark, i Deadshot na przykład, tak, Harley Quinn, ale kurde, no nie wiem, sam sposób poruszania się postaci niektórych, że oni tak szybko biegają, odbijają się, przypomina mi niestety Gotham Knights, które było koszmarne. Też wiele osób uważa, że to nie była zła gra. Ja uważam, że Gotham Knights było koszmarną grą. I strasznie mi tutaj to Gotham Knights też miejscami przypomina, ale no wierzę w Rocksteady, chociaż powiem wam, że daję im spory kredyt zaufania tutaj, bo naprawdę z tego filmu znaczy myślę, że największym tutaj wadą tej gry jest to, że to nie jest Batman. Ale wierzę, że to zrobią dobrze. Kurde, no naprawdę wierzę, ale naprawdę ten ostatni trailer, mam pewne obawy, czy to będzie aż tak dobre, jak no źle się tam dzieje, tak? Skoro przenieśli prawie o rok premierę, to znaczy, że tam były złe pomysły. Czy je naprawili? No miejmy nadzieję, że tak. No kurde, no liczę na to, że będzie, tam też jest informacja, że będzie dużo cutscenek, to akurat pozytywnie, bo będą pewnie jakieś między nimi tam, będą sobie wrzucali, także to może być też fajnym elementem. No czekamy, zobaczymy, kurde, no chciałbym w to zagrać, ale naprawdę mam jakieś takie obawy, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. Zobaczymy. Sporo osób pisze listy do redakcji do mnie, czy będzie materiał z The Invincible, czyli Niezwyciężonego od 11-bit Studio, został wydany przez 11-bit Studio. Powiem szczerze tak,
Nie otrzymałem kodu, więc nie zrobiłem dla Was recenzji na premierę, ale teraz pewnie jak już się skończyły te recenzje, będę sobie szukał jakichś gierek, które mógłbym sobie pograć i możliwe, że Niezwyciężony znajdzie się na tej liście i zrobię recenzję, aczkolwiek będzie ona już sporo po premierze, już większość ludzi oceniła grę, wie co i jak, więc moja recenzja nie za wiele wniesie, więc nawet nie wiem, czy będzie sens robić to, czy po prostu sobie skończę samą grę dla własnej przyjemności. Zobaczymy. Natomiast ciekawie się to zapowiada i ogólnie gra się dosyć sprzedaje z tego, co słyszałem, że nie jest to mega hit, że tak powiem, a szkoda. Warto wspierać jednak polskie biura i polskich deweloperów. Zobaczymy. W każdym razie, jeżeli pojawi się, to na pewno, nie wiem, czy na pewno zagram, a czy pojawi się recenzja, zobaczymy. Przypomniała mi się kolejna rzecz, o której zapomniałem totalnie w ogóle w ilości tych całych premier ostatnich miesiącach, że przecież jeszcze Assassin's Creed Nexus jest na Oculusa. Ja tego dostałem już kod. Co prawda jeszcze mi się nie chciało wyciągać hełmu, ale bardzo chciałbym zagrać w tego Assassin's Creed, aczkolwiek mam nadal Oculusa 2, więc ta gra będzie wyglądała pewnie dość kiepsko w porównaniu z tym, co można odpalić na Oculusie 3, ale to i tak nie ma znaczenia. Temat jest fajny. Ja ogólnie bardzo mocno kibicowałem temu pomysłowi, bo według mnie Assassin's Creed się idealnie nadaje na grę na hełm wirtualnej rzeczywistości. Postaram się tą recenzję dla Was zrobić z Assassin's Creed'a. Nie wiem kiedy, może nawet dzisiaj troszkę hełm wyciągnę, odkurzę go, tam muszę poinstalować, poupdate'ować, przecież ja tego Oculusa to grałem ostatnio z 1,5 albo i ze 2 lata temu, także trochę tam już ten hełm leży, ale może się z nim przeproszę i jestem ciekawy, bo temat jest dobry, jestem wielkim fanem Assassin's Creed'a i jestem ciekawy, jak oni z tego wybrnęli. Bardzo mnie boli to, że Nexus nie pojawił się na PlayStation 5, znaczy na PlayStation VR 2, tylko na Oculusie. Może kiedyś się pojawi, kurde, byłoby miło, aczkolwiek na razie jest tylko na Oculusie, więc będę musiał zagrać na tym Oculusie, na którym ta gra wygląda tak pewnie bidnie. Zobaczymy. Zła informacja ze świata Star Warsów. Ploty głoszą, że remake Knights of the Old Republic został zatrzymany. Prace nad nim zostały wstrzymane. Ciekawe, czy to prawda, czy nieprawda. Pewnie za jakiś czas się dowiemy. Natomiast tutaj dziennikarz, który podał tą plotę, napisał, że jest w 100% pewny, że prace zostały wstrzymane. Ciekawe dlaczego. Ogólnie powiem Wam, patrząc na dzisiejszy rynek gier wideo, jest bardzo niepewnie, powiem Wam, i dużo tytułów wychodzi, dużo dobrych tytułów i te tytuły się nie sprzedają. Tytuły, które powinny być murowanymi hitami, nie sprzedają się tak, jak sobie założyli producenci, deweloperzy czy wydawcy i to jest właśnie problem. Nie wiem, z czego to się bierze. Myślę, że my jako gracze stajemy się coraz bardziej wybredni. Bardzo ważnym tutaj aspektem jest to, o czym wydaje mi się, że deweloperzy zapominają, jest to, że nie mamy aż tyle czasu, żeby kończyć grę na 100 godzin. I tutaj pojawia się właśnie ten problem, tak? Podejrzewam, że KOTOR też jest grą, która byłaby na dość długi czas. Jest to RPG i coś tam nie zagrało. Nie wiem co, nie potrafię powiedzieć, natomiast jest to zła wiadomość, bo gier z Gwiezdnych Wojen nigdy za wiele. Ja jestem wielkim fanem w ogóle uniwersum Gwiezdnych Wojen, a KOTOR jest świetny. Ostatnio grałem troszkę na oryginalnym Xboxie w pierwszego KOTORa i stwierdzam, że ta gra jest nadal bardzo dobra i pewnie ją jeszcze skończę raz, oryginalną, i zrobię materiał, po prostu recenzję po latach. Nie chciałem to zrobić tak mniej więcej, żeby się to spinało z remake'iem, ale chyba już mi się to nie uda, nie? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że ruszy to dalej z kopyta, bo bardzo bym chciał zagrać w KOTORa w nowej wersji. Pamiętacie taką grę Redfall? Nikt już o niej nie pamięta, nikt w nią nie gra, a Arkane Studio, reanimuje trupa jak może. To jest w ogóle, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wydajecie grę, która okazała się syfem, takim gniotem i nikt to nie chce grać, a wy musicie na siłę pracować nad ulepszeniami tej gry, żeby przyciągnąć nowych graczy.
To musi być mega depresyjna praca. Ja współczuję Arkane. No, potknęło im się, tak? Do tej pory Arkane nie zawodził, wydawał świetne gry z świetną historią. No, tym razem się nie udało. Może dlatego, że za bardzo wyświechtany pomysł, że wampiry to takie jest jak zombie. Taki wyświechtany pomysł, tak? Wcześniej te pomysły były bardziej, wydaje mi się, świeże. Chociażby fenomenalny Prey, dla wielu Dishonored, to są naprawdę dobre tytuły. Deathloop, również świetny tytuł. Natomiast tutaj, no cóż, nie pykło. Natomiast no, wprowadzają te zmiany, wprowadzają kolejne patche. No niestety chyba to jest trochę taka reanimacja trupa, powiem wam. I oni już, według mnie, już powinni to zostawić i zająć się już czymś innym, bo szkoda czasu na to po prostu. No nie udało się i trudno. To kolejne patche, nawet żeby było ich nie wiadomo ile, już nie zmienią tego. Czasami się to udaje. Cyberpunk pokazał, że można, ale Redfall jest grą, która w założeniach była kiepska, więc jeżeli nie zmieni się głównych mechanik rozgrywki, no to się tego nie naprawi, nie? No, nie wiem, czy oni to rozumieją, czy nie rozumieją, ciężko mi powiedzieć. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten tydzień. Co nowego u mnie? Dostałem fantastyczny album, konsolę do gier w wersji 2.0. Jest to książka, w której autor Evan Amos robi fantastyczne zdjęcia różnym konsolom. Pokażę wam, czekajcie, zaraz tutaj znajdę coś. I książka, chociaż merytorycznie może nie jest za bardzo, poczekajcie, o tak, na przykład Game Boy. Książka merytorycznie nie ma właściwie żadnej zawartości, bo mamy dosłownie 4-5 zdań na temat każdej konsoli, tego nie ma naprawdę dużo, ale książka naprawdę nadrabia fantastycznymi fotkami, zwłaszcza tymi, których Amos bierze całą konsolę i rozkłada ją na czynniki pierwsze i robi takie fajne zdjęcie, właśnie jakby tort, tak się rozkładało. Nie każda konsola, bo na przykład Amiga CD32 czegoś takiego nie ma i niektóre konsole mają, niektóre nie, ale powiem wam tak, dla samych zdjęć warto ten album kupić, jeżeli interesujecie się retro konsolami, bo jest tu dużo takich sprzętów, o których pewnie nigdy nie słyszeliście, nawet ja o nich nie słyszałem, i możemy zobaczyć, jak to wygląda, dowiedzieć się naprawdę bardzo, bardzo podstawowych informacji. To jest pierwszy akapit z Wikipedii tak naprawdę, ale poza tym naprawdę książka nadrabia fantastycznymi zdjęciami. Będę miał jeden taki album do rozdania na streamie, jeden ekstra dostałem, także będę mógł komuś sprezentować właśnie taki album. No niemniej cieszy to, że nie tylko Koso ciągnie to książkowe, giereczkowo, ale też tutaj Gamebook wydawnictwo również próbuje. Oni wydali wcześniej książkę chyba o Mario, o ile dobrze pamiętam. Coś takiego było, o Mario. Nie pamiętam dokładnego tytułu, ale cała książka poświęcona Mario. Także cały czas sprzędą, wydają i miejmy nadzieję, że nie zatrzymają się na tym i będą kolejne publikacje od tego wydawnictwa, bo książek o grach, konsolach nigdy za wiele. Ja z otwartymi ramionami witam takie publikacje, także super. Dobra, co w tym tygodniu, słuchajcie? W tym tygodniu już luz. Jest po prostu, ja patrzę na ten pusty kalendarz i jestem szczęśliwy. W czwartek jadę na pokaz do Warszawy Tekkena 8. Jakieś tam gameplaye będzie można wgrać, także na pewno w przyszłym NR Flashu jakieś informacje na temat Tekkena się pojawią. Co w tym tygodniu, nad czym w tym tygodniu będę pracował? Mamy już nagrany kolejny odcinek podcastu o Mortal Kombat. Troszkę nam zeszło, ale trochę nie mogliśmy się z Bartem zgrać. W każdym razie nagrany był wczoraj. Mam już go gotowego do zmontowania. Możliwe, że na środę wrzucę. No i chciałbym już może na sobotę wrzucić jakiegoś krapa. Byłoby miło, aczkolwiek nie wiem, czy uda mi się go skończyć, bo to też jest jeszcze to, że czy uda się skończyć, czy się nie uda. Zobaczymy. Jeżeli nie, w każdym razie już pracuję nad krapami, także na spokojnie będą się one pojawiały. Mogę się zająć też moimi recenzjami po latach. Chodzi mi po głowie dużo gier, które chciałbym zagrać i również powrót do Retrostory. Tak naprawdę Retrostory już mam jedno opisane, nie mam jeszcze gry zgranej, ale mam już cały zrobiony research, mam już całą opisaną historię, także tylko nagrać i trochę zgrać gameplayu i będę mógł robić materiał. No i słuchajcie, jest jeszcze jeden pomysł, na który ostatnio się rzuciłem, ale powiem wam, nie wiem, waham się jeszcze. Chciałem zrobić cały story mode, czyli całą historię od początku Yakuzy.
Pobrałem już wszystkie cutscenki z internetu, zajmuje to chyba 250 GB, czyli mam już wszystkie materiały. Jeszcze nie zacząłem tego pisać, bo trochę się waham, nie? Bo to będzie materiał, który chyba będzie jeszcze bardziej rozbudowany niż to, co zrobiłem o serii Metal Gear Solid. I powiem wam, że no wiem, że patrząc na to dzisiaj z perspektywy, wiem, że czeka mnie potworna ilość pracy, żeby to opisać, żeby zrobić to w miarę zrozumiale, żeby każdy wiedział, o co chodzi. Ale pomyślałem, że jest to fajne, bo brakuje takiego materiału na sieci. Wychodzą nowe Yakuzy, które tak naprawdę nie mają żadnej retrospekcji, co było wcześniej. Gracze, którzy nie grali od początku, są zostawieni troszkę sami sobie. Na przykład, kim jest Haruka? Co to w ogóle za Haruka? Nie wiadomo. I taki materiał byłby, wydaje mi się, bardzo przydatny dla osób, którym nie chce się grać we wszystkie wcześniejsze Yakuzy, a na przykład chcą sobie zagrać, nie wiem, Infinity Wealth albo chociażby w The Man Who Erased His Name. Musicie mnie po prostu namówić. Musicie mi dać bardzo pozytywny feedback, żebym do tego usiadł, bo naprawdę bardzo często brakuje mi takiego pozytywnego kopa, żeby się tym zająć, żeby zacząć robić coś, co wiem, że przerasta mnie ilością pracy, ale wiem, że to będzie fajne, że to będzie spoko i ludzie będą to oglądali, ale przerasta mnie ilość pracy, którą trzeba włożyć, żeby to zrobić. A teraz jest dobry czas, żeby się tym zająć, bo już do końca roku w zasadzie nic ciekawego się nie pojawi, także mamy prawie 1,5 miesiąca, żeby takie materiały przygotowywać. Także to też jest w planach i mam to na uwadze, że chciałbym to w końcu zrobić. Także myślę, że że dosyć dużo będzie się działo. No, dobra. To wszystko, jeżeli chodzi o ten tydzień. Czy jeszcze coś mam dla Was do dodania? Chyba nie. Chyba to wszystko. Dobra. Jeszcze jedna rzecz. Kącik filmowy. Zapominam o tym. Kącik filmowy. Ostatnio sam obejrzałem. Moja Mariola nie lubi takich filmów. Obejrzałem bardzo dobry dokument o fentanylu, który jest o epidemii fentanylu, która jest w Kanadzie. Polecam, jeżeli nie widzieliście, nazywa się to $10 Death Trip. Bardzo fajnie pokazuje, jaki problem stanowi fentanyl w krajach, no oczywiście w Stanach też, ale i w Kanadzie. I warto się zastanowić, co będzie, kiedy ta epidemia przybędzie do Polski, bo Stany i Kanada wrzuciły kupę kasy w walkę z to. No, i powiem Wam, że jak to oglądałem, ja nie wierzyłem, nie? Że oni nawet już z tym nie walczą, bo już nie ma sensu z tym walczyć. Polecam, każdy powinien sobie obejrzeć, bo jest to rzecz, która już na naszym podwórku jest. Może to jeszcze nie jest tak bardzo rozpropagowane, ale jako rodzic też staram się być na bieżąco z tym wszystkim, żeby chronić oczywiście Oliwiera. On jest jeszcze za mały na to, ale w którymś momencie przyjdzie zainteresowanie używkami i tego się nie da uniknąć. Ja wiem i doskonale, że ze mną było tak samo i ja wiem, że on kiedyś w końcu tego spróbuje. Znaczy nie mówię o fentanylu, ale jakiekolwiek używki trawy, czy no pewnie trawy, nie? Nie wyobrażam sobie, żeby zaczynał od razu od ostrych dragów, nie? Ale to nadejdzie i trzeba być na to przygotowanym i trzeba wiedzieć, jak sobie radzić i trzeba wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Dlatego warto obejrzeć ten program i polecam bardzo. Co prawda jest on troszkę przedawniony, bo jest sprzed 2 lat i teraz ta epidemia tego fentanylu jest troszkę bardziej rozszerzona. W ogóle ciekawe, jeszcze tutaj mały taki sidetrack, bo dzień po tym, jak obejrzałem film, Biden był w Chinach i podpisali umowę, że z Chin nie będą sprowadzać fentanylu, bo wszystko to ciągną z Chin, słuchajcie. I tam facet mówi, że sprowadzają za $300 fentanyl i to po prostu jest, potem rozprowadzają to i to zarabiają na tym $100,000. No złoty interes, no słuchajcie, to też jest narkotyk, który kosztuje no tam w Kanadzie $10, nie? No to też jest, słuchajcie, $10, to są żadne pieniądze tak naprawdę, dlatego to jest takie popularne. No w każdym razie, obejrzyjcie taki dokument do przemyślenia, żeby obejrzeć, przemyśleć, zastanowić się i myślę, że dla niektórych może rządzących czas działać, zanim to zacznie być u nas problemem, bo jak to u nas zacznie być problemem, no to my sobie nie poradzimy. Jeżeli nie potrafią sobie poradzić Stany i Kanada, to my tym bardziej sobie nie poradzimy. No, dobra, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.